Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy na Wilczej Woli. Finał Kolmik Poland Fishing Feeder Cup. Wylosowałem sektor A, stanowisko numer 9. Stanowisk w sektorze jest 11. Także stanowisko uważam, że jest bardzo dobre. Bardzo blisko miejsca otwierającego. Akurat tutaj, gdzie dokładnie dziś jestem, to nawet chyba na jakimś Grand Prix siedziałem, więc mniej więcej wiem z czego się tutaj spodziewać. Natomiast dowiedziałem się o Wilczej Woli dosyć sporo, będąc tutaj choćby tydzień temu na finale Robinsona i wyciągnąłem sobie z tych zawodów pewne wnioski, które chciałbym przełożyć właśnie na dzisiejszą i jutrzejszą turę. Pogoda jest taka, że nawet się nie chce za bardzo żyć, a co dopiero łowić. Zrobiłem sobie dzisiaj zupełnie inną zanętę niż zwykle. Znaczy inną niż zwykle, no to jest cały czas ta sama zanęta, czyli Wonder Black z brassemem, ale w odwrotnej proporcji. Zobaczcie, jakie to jest jaśniutkie. Zrobiłem to, ponieważ dowiedziałem się, a w zasadzie odkryłem to po tym niskim stanie wody, że tutaj wszędzie jest plaża. Nie ma w ogóle dna mulistego, jest praktycznie cały czas piasek. No i chciałem się jak najbardziej upodobnić do dna. Myślę, że ryby będą słabo żerować, bo mocno się ochłodziła woda, dlatego zrobiłem taką zanętę mocno zbliżoną do koloru dna i możemy nawet pokazać, jak to się fajnie nie odbija w wodzie. O, możemy tu mamy piasek, rzucamy sobie kuleczkę, o i zobaczcie, jak to praktycznie 1 do 1 jak piasek. O. Wezmę do ręki. No także zanęta jest praktycznie zbliżona idealnie do koloru dna. Dystans zrobimy 50 metrów, dokładnie to 48 metrów do szczytówki. To jest taki dystans bardziej komfortowy niż 51, na którym łowiłem dosyć często w tym sezonie, a 48 jest wygodniejszy przy operowaniu lżejszymi koszykami, a mówię celowo lżejszymi koszykami, ponieważ mamy tutaj dosłownie 80 cm wody, może metr, więc koszyk 45 będzie na pewno ciorał po dnie w momencie holowania ryby, dlatego też będę się starał łowić 30. Na 51, wydaje mi się, że różnica dystansu między 48 a 51 jest znikoma dla ryb, bo to 3 metry nie zrobią dla nich dużej różnicy, a mi znacząco poprawią komfort łowienia i jakby celność i skuteczność, myślę, też holi. Jedną sobie wędkę zrobiłem na 54, to tak asekuracyjnie mocno, tak żeby ewentualnie, gdyby coś się zepsuło, to żeby wyskoczyć dalej, ale to naprawdę jest tak, nawet niepotrzebnie o tym gadam. A i tak, 2 zestawy mam zrobione na strzałówce z żyłki 0,30, sztywnej żyłki takiej strzałowej z jakiejś Shimano, no i na skrętce oczywiście zestawy klasyczne ze strzałówką z żyłki, a jeden zestaw mam zrobiony na strzałówce z plecionki i myślę, że na tym będziemy sobie dzisiaj bazować. I no jeszcze jedną mam wędkę na strzałówce z plecionki, ale tutaj będę z nich korzystał z Excelity, kiedy będziemy łowić większymi haczykami, na co się raczej nie zapowiada, bo myślę, że ryby nie będą żerować. I to jest wszystko. Wszystkie wędki długie, wszystkie dalekie będziemy łowić na pewno daleko, no bo jest bardzo płytko, więc ciekawe, czy będą w ogóle ryby, ale mam nadzieję, że tak, bo przy gruntowaniu już wyjąłem kilka razy śluz na plecionce. Tutaj nęcenie będzie raczej skromne. Window rozmiaru medium i sam jokers. Tak sobie następnie zanęcę, bo nie wiem, co się będzie działo. Gdyby tak temperatura wody nie spadła, to bym normalnie dawał jeszcze czerwone robaki i pinki, ale tak mam pewne obawy. Może być słabo z rybami.
Chodź. Pierwsza rybka. No nie ma szału. Leszczy nie ma. Płotkę jakąś. O nie, to leszcz, proszę Państwa. O, to krąg. O. To taki ciężki nawet. Ty je łowiłeś w zeszłym tygodniu, więc nie robią na siebie wrażenia. No to po turze. Uważaj. Taki ładny. Chyba taki w zeszłym tygodniu takich nie było. Może się... To jest ten najgorszy moment, na tą płciznę wychodzą. Już przeszły. Nie było ich od razu, ale już są. Trzy ryby z opadów. Ale weszły te leszczyki. Dobrze, że tak asekuracyjnie do tego podeszliśmy na starcie, bo ewidentnie jest słabo z rybami. I to takie skromne nęcenie się opłaciło.
Możesz mi go tam od razu podebrać. Prawie sobie w oko strzeliłem haczykiem. Krąpik. Pierwsza godzina świetna. 6 takich fajnych leszczy po pół kilo. 3 mniejsze jakieś krąpie, płocie. Krąp, płoć i hybryda. A teraz nie trafiłem w pole nęcenia i gazgarek. Tutaj ta precyzja jest absolutnie najistotniejsza. Widziałeś jakie zacięcie delikatne? Ci obejrzałem na sąsiadach. Na tym sztywnym zestawie ty nie możesz mocniej, bo zachowało się jak krąpik, a zaraz to jakby jednak to był leszcz. Cały czas 16 na 009. Strasznie schodzi na prawo, nie? Mam jakiś taki celownik ustawiony właśnie pod ten wiatr, żeby... Tak. Wiesz, żeby mi po prostu nie zabierało w lewo, nie? To jest 8. No nie było, że... Jak się dobrze trafi punkt, to jest moment. Ach, Boże. Spróbowałbym dać większy haczyk. Czy one będą gorzej brały? A przynajmniej nie będę tracił tych ryb. Ważne.
Zauważyłem, że jak nagrywasz branie, to nie mam brania. Urwałem zestaw, który mi się najlepiej łowiło, ale na szczęście miałem jeszcze jedną wędkę zrobioną na szczałówce z plecionki i wziąłem ją teraz do użycia. Natomiast zanim zmieniłem wędkę, to jeszcze doręciłem sobie taką serię 3 koszyków, dużo jokersa, żeby ponownie zaprosić leszcze do siebie, bo one troszkę mi odeszły. Zacząłem mocno oszczędzać robaki, a to nie tędy droga. Jest mocniejsza wędka, większy haczyk dałem. Zobaczymy, czy przeszkodzi. Ten to ma jokersa. Całkiem spoko. A widzisz, za samą końcówkę. I one potem cały czas spadają. Co trzeci spada, no niestety. Delikatnie. Ja też się ucieszyłem z bonusa za leszcz. No. Ja myślałem, że karacha ciągnie. Jeszcze ci kija zabrało fajnie, co? No. Dokroiłem czerwonych robaków, żeby dać jakiś impuls rybom, bo troszkę tutaj to tempo siadło, ale ogólnie wszystkim siadły ryby. Ewidentnie z czasem stają się mniej aktywne. Co prawda są w łowisku, one się podczepiają, nie chcą pobierać przynęty. No też koniec końców łowimy dosyć dużymi haczykami, bo 16, ale i tak z tych haczyków spadają ryby, nie? Nawet nie wiem, straciłem rybę i spadła. Po prostu one tak słabo biorą, że trudno jest coś zrobić. Także ta 16 to jest taki kompromis, że jeszcze coś na to weźmie, czasami spadnie, czasami nie. Ale dałem większy haczyk, to totalnie jakby to ignorowały. Ryby się spinają też, bo koszyk po prostu ciora pod nim, mimo że to jest 30 gramów, to już wystarczy, żeby zawadzić co jakiś czas i ten haczyk wyrwać z pyszczka.
jest. Tam tu nic nie ma. Nie ma, tak? O. Nawet nie pamiętam. Coś tam jest. I chyba deszczyk nawet. Tam raczej krąpik. Płoć. No jeszcze odskoczyły. Skoro takie inne ryby są dopuszczone do łowiska, no to ewidentnie. Ile zostało? Ty minut? Przerzucę po jeszcze jednego. A kurwa, widzisz, jeszcze zaczął. Gdzie on tu wszedł? Ty? O, nie. A co to lin chyba? Ile zostało? Lin. Dawaj go, może być jeden. No będzie, oczywiście, że miarowy. Lin. Dlatego on tak murował. Czy to jest coś śliczny. Dobra. Robota wykonana. Dobry. Dobra. Dobre to było. Piętnaście 700. Chodźcie jeszcze zdjęcie. O 16 kg zapaliśmy w sumie wspólnie. Robert był dzisiaj moim trenerem. Tydzień temu była sytuacja odwrotna. Dzisiaj to Robert mi pomógł wygrać sektor. 16 kg. Fajnie. Nie przeszkodziłem ci. Nie przeszkodziłeś. Nie, fajnie, dużo mi pomogłeś bardzo. A no, jutro jest kolejny dzień. Zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, co tak naprawdę. No, jakieś tam wnioski mamy jeszcze, żeby coś usprawnić, ale to chyba jutro się z tym podzielimy, bo dzisiaj to tak. Już zimno mi jest. Dobre tempo było. Dobre tempo. Zmęczony jestem strasznie już. No. Po pierwszej turze byłem tak zmęczony tym intensywnym łowieniem, że nie byłem w stanie nawet tego podsumować. Natomiast takie 3 kluczowe kwestie. Po pierwsze, celność rzutu to był fundament absolutny. Jeżeli koszyk
latał w różne miejsca, no to na brania czekało się dużo dłużej. Dużo więcej łowiło się jazgarzy, okoni, krąpi i płoci. Natomiast leszcze zawsze były dokładnie tam, gdzie spadł poprzedni koszyk. Czyli tak jakby ustawiały się w jednym miejscu, w jednej linii, dokładnie tam, gdzie opadają cząstki robaków, cząstki zanęty. Tam też były leszcze. Druga kwestia to rozmiar haczyka. Kompletnie ignorowały duże haczyki. Łowiłem większość czasu 16 i to był moim zdaniem maksymalny możliwy rozmiar, który dawał jakiekolwiek ryby. Oczywiście na większe haczyki też coś tam brało, ale było to tempo dużo wolniejsze. Minus małych haczyków był taki, że ryby z nich po prostu spadały. No ale mamy teraz taki okres już jesienny, przejściowy. Powiedziałbym, że ta woda już jest dosyć chłodna, także ewidentnie to wpłynęło na żerowanie ryb. Ryby wpinały się bardzo płytko, bardzo często spadały w czasie holu. Można powiedzieć, że w moim przypadku co trzecia, może co czwarta ryba była spięta. Trzecia kwestia to standardowo stężenie ilości robaków w stosunku do ryb. I tutaj uważam, że troszkę się pomyliłem i za dużo dałem jokersa, za dużo dałem ściekanych dendroben. Uważam, że powinienem zużyć połowę mniej tego, co wrzuciłem i miałbym wtedy tak samo dużo ryb w łowisku, a brałyby dużo pewniej, mniej by było podczepionych ryb, mniej by było obcierek. Dlatego też te wnioski na drugą turę przełożyłem, tak żeby być jeszcze skuteczniejszym. Akurat miałem takie szczęście, że drugiego dnia przyniosłem się dosłownie 2 stanowiska w prawo, czyli udało mi się wylosować stanowisko otwierające, które w zasadzie pozwalało dużo więcej ryb złowić, pozwalało dużo łatwiej łowić, więc co prawda było to stanowisko mocno zaczepowe, ale w pewnym momencie dopasowałem się z holem ryb w taki sposób, że udawało mi się je w większości wyciągać. Dużo ryb niestety zostało w wodzie, ale powiem szczerze, wliczałem to w koszty, bo ryb było tak dużo, że nie przejmowałem się nawet tymi spiętymi. Po prostu na tym stanowisku ryb było tak dużo i cały czas napływały nowe, że łowienie było nieporównywalnie łatwiejsze do dnia poprzedniego. Na zakończenie możecie obserwować hol karasia. Tych karasi miałem tego dnia 3. Wszystkie piękne, złote, tak zwane słoneczka. Wszystkie udało się wyjąć. Natomiast dużo emocji przy nich było, bo miałem dużo tych zaczepów, o których Wam wcześniej wspomniałem. I trzeba było się mocno nagimnastykować, żeby je przeciągnąć przez te zaczepy, wielokrotnie puszczając zestaw, napinając i tak różne takie kombinacje powodowały to, że udawało się ostatecznie z tego zaczepu wyciągnąć. Ważymy na 2 razy. A, to 2 siatki masz? Aha. Pierwsze ważenie 7640. 10400. Bardzo gratuluję pozostałym uczestnikom i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok na finale Kolmika. Mam nadzieję, że też na Wilczej Woli.